Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku w końcu przyszedł czas na to, żeby powiedzieć, co myślę o używaniu ataków dystansowych po 2 dniach naprawdę dosyć intensywnych walk i używaniu naprawdę tych ataków właśnie w KVK. Witam, Snow z tej strony. No i w końcu moje jakieś takie pierwsze przemyślenia dotyczące właśnie ataków dystansowych i tutaj od razu na wstępie chciałbym powiedzieć, że to jest moja opinia i że to jest moja opinia po tak naprawdę 2 dniach używania tych ataków dystansowych, więc to nie jest jakieś, wiecie, to nie będę udawał teraz, że ja tutaj zjadłem wszystkie rozumy. Absolutnie, jeśli chodzi o ataki dystansowe, jestem tutaj nowicjuszem, no ale myślę, że po tych 2 dniach naprawdę już coś tam mogę powiedzieć i dlatego w ogóle ten odcinek nagrywam. Podejrzewam, że będę miał tego doświadczenia coraz więcej i będę miał też coraz więcej przemyśleń z tym związanych. Ale uwaga, chciałem tutaj też zaznaczyć jedną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. I ta rzecz jest taka, że każdy będzie miał jakieś swoje doświadczenia, jeśli chodzi o te ataki dystansowe, tak? Bo jest to dosyć skomplikowana, bym powiedział, ogólnie sprawa i to nie jest tak, że moje doświadczenia muszą być dokładnie takie same jak wasze. Zależy to dużo od sytuacji, zależy od tego, jak jesteśmy, na jakim jesteśmy królestwie, jakim jesteśmy graczem, jakie mamy możliwości. Naprawdę tutaj tych zmiennych jest bardzo dużo, więc możecie potraktować ten mój film jako jakaś tam wskazówka, coś, co skłoni was do własnych przemyśleń, ale nie traktujcie tego, broń Boże, na zasadzie takiej, o dobra, to teraz muszę to zrobić albo nie, bo to będzie super, albo nie będzie super. Bo może się okazać, że dla was to wcale nie będzie takie dobre jak dla mnie, albo może dla was to będzie lepsze niż dla mnie, to też jest taka opcja, więc naprawdę to jest po prostu tutaj moja opinia i tyle. No to pierwszą sprawę mamy już załatwioną, a teraz druga rzecz, która tutaj będzie bardzo ważna i którą powinniście mieć na uwadze. Używanie jednostek dystansowych i ataków dystansowych to jest bardzo złożona sprawa. I tutaj od razu bym powiedział, że jeżeli jesteście takimi graczami, którzy nie bardzo lubią te wszystkie rozkminy, ustawianie się w polu i myślenie, o ja będę atakował tutaj, albo będę tam, albo tu się przesunę, tylko wolicie tą grę bardziej na takiej zasadzie, okej, idę, bum, rachciach, uderzaj, wracaj. Nie lubicie ogólnie całej tej rozkminy. Podejrzewam, że raczej ataki dystansowe nie przypadną wam do gustu, bo tutaj, jeżeli używacie ataków dystansowych, to naprawdę trzeba dosyć dużo rozkminiać. Wydaje mi się, że też ataki dystansowe mają mnóstwo różnego rodzaju mitów, które narosły. Trochę tak kiedyś było też z łucznikami, tak, że mówiono, że o, łucznicy beznadziejni, fatalni, bardzo słabi i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że to też absolutnie wydaje mi się nie jest prawda. No dzisiaj już tak nie patrzymy może w Rise of Kingdoms, chociaż wydaje mi się, że niektórzy nadal tak patrzą, ale na pewno nie, ja bym tak nie powiedział, że to jest, wiecie, taka absolutnie najsłabsza jednostka łucznicy. I wydaje mi się, że coś tutaj też jest na rzeczy, jeśli chodzi o te ataki dystansowe, bo można ich używać bardzo źle i wtedy będzie fatalnie, ale używając ich mądrze, używając ich tak, jak moim zdaniem przynajmniej one powinny być używane, może też być bardzo dobrze. Ale to wszystko ma, wiecie, jakieś tam swoje kruczki, ma jakieś sprawy, że a tutaj, a nie do końca i tak dalej, więc to nigdy nie będą jakieś takie oczywiste sytuacje i wszystko może po prostu wyglądać dosyć różnie, także to też warto wziąć pod uwagę. No dobrze, postanowiłem, że podzielę ten odcinek na takie plusy i minusy, jeśli chodzi o ataki dystansowe i zaczniemy sobie od minusów, później przejdziemy do plusów, a później zrobię coś na zasadzie podsumowania. Taki przynajmniej jest mój plan na filmy, z tymi moimi planami różnie bywa, ale powiedzmy, że coś takiego spróbujemy zrobić. No to pierwszy i moim zdaniem największy minus, jeśli chodzi o ataki dystansowe, to jest to, o czym już mówiłem bardzo, bardzo często, czyli próg wejścia. Chodzi o to, że jeżeli chcecie używać tych ataków dystansowych, no to będzie trzeba zrobić na jakimś tam jednak poziomie 2 dowódców. Jak widzicie, ci moi jeszcze nie są jakoś świetnie tutaj, w nich nie zainwestowałem, ale nawet taki poziom 5-5-1-1, a tutaj mój Cordoba to 5-5 1,5, no to jednak trochę tych złotych rzeźbiów tutaj wydałem na coś, co jest jednak zagadką, tak? Taką, że a może to będzie dobre, a może to nie będzie dobre, bo ja rozumiem też, że wy patrzycie, że okej, dobra, ja mogę powiedzieć, że to jest dobre albo złe, a ktoś może powiedzieć inaczej i się po prostu zastanawiacie. Ja też
nie byłem przekonany jakoś specjalnie do tego, jak ci moi dowódcy rzeczywiście będą atakowali, no a i tak już musiałem już gdzieś trochę w nich zainwestować, a wiadomo, że to mi się nigdy nie zwróci. Więc jeżeli to będzie słaby pomysł, to naprawdę będzie to wyglądało kiepsko, no po prostu, tak? Także tutaj jest naprawdę dosyć duży minus. Oczywiście możemy trochę przykombinować, czyli o co mi tutaj chodzi? Jeśli chodzi o ekwipunek, to możemy oczywiście ten ekwipunek epicki, który ja mam, trochę też mnie kosztował, żeby go zrobić, ale bez przesady. Zajęło mi to miesiąc czasu, nie kosztuje to aż tak dużo materiałów. Te talenty, jeżeli mamy starsze konto, się wbija dosyć łatwo. Wiadomo, że na młodszych kontach to będzie dużo większy problem, tak? Natomiast z tym ekwipunkiem i tak samo jeśli chodzi o uzbrojenia, to tutaj jest trochę taki kruczek, że można użyć ekwipunku, na przykład jeżeli waszym głównym marszem jest piechota albo łucznicy, to możecie sobie użyć właśnie takiego ekwipunku i wtedy też będzie w miarę ok. Oczywiście nie jest to optymalnie, jak zrobiłem testy, ten ekwipunek, który mam na jednostki oblężnicze i ogólnie moje jednostki oblężnicze są już lepsze niż na przykład nawet mój najlepszy ekwipunek z łuczników i gdybym, wiecie, tą wieżę stworzył z łuczników, to jednak już moje jednostki oblężnicze są silniejsze, ale gdzieś tam na początku można też spróbować. Tak czy inaczej, nadal uważam, że ten próg wejścia jest bardzo duży. Nadal uważam, że tutaj w Rise of Kingdoms naprawdę jest potrzebny epicki dowódca z inżynierii, a zobaczcie, że jak wy spróbuję coś takiego poszukać, to nie ma, no nie ma takiego dowódcy, a absolutnie powinien być. Myślę, że gdyby był, to byłoby coś takiego, że wiecie, że ludzie naprawdę chętniej by pomyśleli o tym, żeby takiego dowódcy użyć, a na razie takiego nie ma. Ten Belisariusz, który się pojawił, to nie jest dowódca tego typu, to po prostu chyba z kuli tego, że nikogo nie było, to się pojawił nam Belisariusz. Drugim minusem, który wydaje mi się też jest bardzo duży, to jest to, że tych jednostek oblężniczych nie zawsze będziemy mogli używać w KVK. Wydaje mi się, że one są użyteczne. Tak jak mówiłem, to dopiero są 2 dni, więc jeszcze nie zdążyłem przetestować, ale na przykład, kiedy używałem tych jednostek oblężniczych zaraz po otwarciu bram, gdzie wiecie, ogólnie bym powiedział w takiej sytuacji, gdzie jest bardzo duży manewr, w sensie, że marsze poruszają się bardzo szybko, w jedną i w drugą stronę. Nie jesteśmy tak naprawdę do końca w stanie przewidzieć tego, czy akurat ten manewr idzie w naszą stronę, czy w przeciwnika, ponieważ ataki dystansowe potrzebują czasu. To jeszcze też o tym sobie dużo powiemy, bo to jest taka jednostka, która potrzebuje czasu, żeby zrobić numery. W momencie, kiedy jest taki jakiś czas na wojnie, kiedy tego czasu nie ma, albo się bardzo szybko zmienia sytuacja, no to nie będziecie mieli czasu, żeby sobie postrzelać, że tak powiem. To, co każda inna jednostka normalnie wam by zrobiła fajne numery, czyli jeżeli byśmy tam, wiecie, sobie używali w takiej wojnie Zygelianga, czy Liucze, czy Nevskiego, czy Nowej Kawalerii, która pewnie też niedługo wyjdzie, to oni będą tam robili numery i będą w takich sytuacjach sobie dobrze radzić. A wydaje mi się przynajmniej po tych 2 dniach, że tutaj te jednostki oblężnicze nie są aż takie dobre. No cóż, może byłoby lepiej, gdybym tych dowódców miał wymaksowanych, ale takie są moje pierwsze wrażenia. Więc tutaj na pewno minusem jest to, że to nie jest marsz, którego będziecie mogli używać zawsze. Dlatego też nie polecam, żeby to był na przykład pierwszy marsz, który robicie w Rise of Kingdoms. Czyli wiecie, że jak ktoś sobie wybiera opcję, o dobra, ja będę grał łucznikami, ja kawalerią, ja piechotą, to ktoś sobie myśli, a ja będę grał atakami dystansowymi tylko i wyłącznie. Nie chcę może tak totalnie wyłączać tego, bo to może być dla niektórych osób dobra opcja, szczególnie w niektórych sytuacjach. I wiem, że są gracze, którzy tak grają i grają tak z powodzeniem i z sukcesami, ale ja bym jednak się gdzieś tam wstrzymał przed tym, tak? Jeszcze ja bym sam na pewno czegoś takiego nie zrobił, ale jeżeli ktoś zdecyduje, to myślę, że to też jest jakaś taka opcja, no ale mieć marsz, którego nie zawsze możemy używać, to nie jest fajne, no bo jest wojna, chcemy walczyć, tak? A jeżeli się okaże, że ten nasz marsz ma bardzo słabe wyniki w takich sytuacjach, albo praktycznie nie możemy go używać, bo dostajemy tylko i wyłącznie oklep, no to wiadomo, że to nie jest coś takiego, co chcielibyśmy doświadczyć. Kolejny minus to jest na pewno czas. Żeby zrobić dobry raport takim marszem dystansowym, to naprawdę będziemy potrzebowali tego czasu. W sensie musimy gdzieś ustawić
ten marsz dystansowy i on musi dosyć długo strzelać. To jest marsz, który będzie zadawał te obrażenia dosyć długo i im dłużej, tym lepiej. Czyli im dłużej ja atakuję dystansowo, a nikt mnie nie atakuje, tym lepiej. No ale właśnie ten czas jest potrzebny, bo wiecie, inne marsze, jeżeli ja na przykład sobie wyjdę moim Zygeriangiem i Hermanem, to ja jestem w stanie nimi wyjść na naprawdę 30 sekund i zrobić fantastyczny raport. Małgorzatą jest to absolutnie niemożliwe. Jeżeli tutaj chciałbym w 30 sekund zrobić raport, to on będzie no słaby. Małgorzata będzie mi przynosiła dobre raporty, ale to wszystko będzie trwało. I to trwanie może niektórych wkurzać, tak? No bo chcielibyśmy na przykład szybko jakieś punkty zdobywać i tak dalej, robić dużo szybko tych kill pointsów. Małgorzata na pewno nie jest odpowiedzią na coś takiego. To jest bardziej taki marsz, który sobie ustawimy z tyłu i będziemy nim strzelać i mieć nadzieję, że będziemy nim strzelać po prostu jak najdłużej. Jeżeli nam się uda coś takiego zrobić, to będzie fantastycznie, ale jeżeli będziemy mogli strzelać tylko przez chwilę, to te raporty, no nie powiem, są po prostu cienkie, tak? Tutaj nie będzie to nic takiego fantastycznego. No i czwarty, ostatni minus, no bo nie chcę tutaj, wiecie, zawalać po prostu i dawać, nie wiem, po 15 minusów z jednej i z drugiej strony i 15 plusów. To będzie to, że musimy na ten marsz uważać. Będziemy musieli bardzo szczególnie uważać na ten marsz, jeżeli go gdzieś już ustawimy, to zobaczcie, trwa to 6 sekund, zanim będziemy przygotowani do tego strzelania i tutaj byłoby bardzo fajnie, gdyby twórcy gry trochę skrócili ten czas. Ale zobaczcie, kiedy przesuwa się walka, kiedy my strzelamy w kogoś, powiedzmy, że tutaj jest jakiś mój przeciwnik, ja sobie w niego strzelam, idealna sytuacja, ale powiedzmy, że on się trochę zdenerwował tym, że ja go strzelam, no i przesuwa się w moją stronę. Ja muszę wrócić się do swojego miasta. Żeby to zrobić, muszę przede wszystkim to zauważyć. Gdybym walczył, nie wiem, gdzieś tutaj w drugiej stronie, to bym tego na pewno nie zauważył, że ktoś atakuje mój marsz dystansowy, więc jak go zostawię, a on zostanie okrążony, no to oczywiście ten raport będzie fatalny. Poza tym muszę się wrócić, więc minusem jest na pewno to, że będziemy musieli jakoś tam ten marsz nadzorować. Nie jest to aż takie złe, jak się spodziewałem, bo myślałem, że naprawdę będzie dużo gorzej, ale rzeczywiście musimy gdzieś tam mieć ten marsz pod kontrolą, ponieważ kiedy rywal nas okrąży, to naprawdę nie będzie to wyglądało ładnie. Ale tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest przy takich dowódcach, to mi się zdarzało przy moich dowódcach, którzy, tak jak powiedziałem, nie są jeszcze wymaksowani. A powiem wam, że był na naszym KVK jeden gracz, który miał wymaksowanych obu dowódców i szczerze, nawet kiedy okrążałem te jego marsze, to wcale nie było to takie fantastyczne. W sensie nie traciłem jakiejś ogromnej liczby tych jednostek. W sensie nie było to aż tak źle, praktycznie jakbyście zostawili jakikolwiek inny marsz sami. Nawet dla mnie, gdzie ci dowódcy jeszcze nie są wymaksowani, to powiem wam, że nie było aż tak strasznie fatalnie. Czyli nie porównujcie do tego, że ktoś zaatakuje wam tyle jednostek, tych jednostek oblężniczych, do tego jakby to była, nie wiem, Kleopatra i Seondeo, bo wtedy rzeczywiście ten raport byłby beznadziejny, ale to nie jest to samo, tak? Jeżeli będziecie mieli dobrych tych dowódców dystansowych i jednostki oblężnicze i do tego ekwipunek, to naprawdę nie jest to aż taka tragedia, a jak wymaksujecie tych dowódców, to jest tylko i wyłącznie lepiej. Wydaje mi się, że jest to na pewno minus, że muszę zwracać uwagę na ten marsz, natomiast im więcej zainwestujemy, tym mniej musimy się tym marszem przejmować. Tak jak powiedziałem już wcześniej, tych minusów mógłbym tutaj na pewno znaleźć jeszcze więcej. I pewnie to nie jest mój odcinek ostatni na temat ataków dystansowych, ale też nie chcę Was zanudzać i tutaj mówić nie wiadomo ile. Pomyślmy teraz, jakie byłyby plusy tych ataków dystansowych. No i wydaje mi się, że takim absolutnie najlepszym, największym plusem, przynajmniej dla mnie taki to jest to, że ten marsz naprawdę robi fantastyczne raporty. W sensie, może nie fantastyczne, może to się źle wyraziłem. On robi tylko i wyłącznie pozytywne raporty, jeżeli dobrze nim gramy. Czyli jeżeli ustawicie sobie taką wieżyczkę i będziecie atakować tylko z dystansu, na zasadzie tak się ustawicie, że nikt nie podejdzie do was, albo jak będzie do was podchodził, to się schowacie, to niemal nawet tych dowódców, których ja nie mam wymaksowanych, no rywale praktycznie nie mają szans, zawsze będziecie mieli ten raport pozytywny. O ile
Nie jest tak, że jakiś wróg wasz ma też ataki dystansowe i na przykład ma dwie wieżyczki albo 4, albo ma po prostu lepszych dowódców, bo ja tutaj wiele razy musiałem się mierzyć z kimś, kto miał lepszych dowódców i ataki dystansowe i wtedy w takim pojedynku 1 na 1 rzeczywiście przegrywałem i to jest bardzo niefajne, powiem wam. To naprawdę taki pojedynek nie jest wtedy dobry, ale jeżeli jesteście jedyną wieżą i wy atakujecie albo rywal nie jest w stanie się ustawić, a bardzo często myślę, mimo wszystko tak będzie, nawet jeśli więcej osób będzie używało tych ataków dystansowych, to wtedy, jak się dobrze ustawimy i jeżeli my strzelamy, to te raporty są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Ja tutaj mam kilka zachowanych, nie jestem w stanie Wam za każdym razem pokazać, który to jest akurat. Tutaj widzę, że jest mój garnizon, ale gdzieś powinny być moje raporty. Zobaczcie, na przykład tutaj. To jest oczywiście tylko częściowy raport, bo musiałbym zachować niekiedy 15 raportów, żeby to zobaczyć, ale to jest taka wymiana, powiedziałbym, w miarę normalna. Czyli jeden mój da 4, ja bym powiedział 1 do 4 to jest w miarę normalna wymiana. Wyobraźcie sobie, że gdybym miał tych dowódców wymaksowanych, to pewnie byłoby jeszcze lepiej. Tutaj były te czwórki, no ale zobaczcie, ten raport też jest naprawdę bardzo dobry. Tak jak powiedziałem wcześniej, to będzie zależało i tutaj trzeba będzie dosyć dużo czasu. To są oczywiście takie raporty z walk, kiedy mi poszło dosyć dobrze, ale myślę, że one w miarę pokazują, że jeżeli, o, zobaczcie, tutaj kolejny bardzo fajny raport, bym powiedział, 40 tysięcy, naprawdę jest to do zrobienia i jest to absolutnie powtarzalne do zrobienia. Czyli to nie jest tak, że jeden raport, tutaj akurat jest mobilizacja, więc to nie jest to, o czym mówiłem wcześniej, ale jest to powtarzalne, jest to absolutnie do zrobienia. Tutaj widzicie kolejny raport, później już nie zapisywałem, a takich raportów miałbym naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc jeśli chodzi o same wyniki, jeżeli uda nam się właśnie idealnie spełnić warunki dla tego marszu, że będziemy strzelać z dystansu, że nikt nas nie atakuje, to naprawdę jest to bardzo spoko, bo te raporty są dużo lepsze. Ja teraz jak patrzę na swoje marsze i swoje ustawienia, czyli wiecie, jak mógłbym tutaj te swoje główne marsze, to absolutnie to nie jest marsz, który robi no Rygę i Herman, to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata. Raporty, jakie oni robią, to jest, przechodzi moje wszelkie wyobrażenie. Bodyka i Arthur są spoko, ale są widocznie gorsi od tego pierwszego marszu. Nevski, Joanna oczywiście super. Scipio, Liucze też bardzo fajnie, ale ja nie mam na nich ekwipunku, więc tutaj no różnie bywa. To są po prostu takie dobre marsze, ale ten mój trzeci marsz, Henry i Nebu, szczerze, to lepszy jest ten mój atak dystansowy. Wolę używać tego dystansu niż właśnie tego trzeciego marszu tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi, jak w ogóle zostaną okrążeni Henry i Nebu, gdybym tylko mógł mieć porównanie tych dwóch marszy, bo Henry'ego i Nebu też używałem dosyć często, to myślę, że procent, jeśli chodzi o tych ciężko rannych, byłby zdecydowanie i to bardzo, bardzo dużo na korzyść moich ataków dystansowych, mimo że tymi atakami dystansowymi też się dałem parę razy złapać. Więc dzisiaj, gdybym miał taką opcję, że zamiast tych dwóch wymaksowanych będę miał wymaksowaną inżynierię, to szczerze bym się zamienił. Oczywiście tutaj jest kwestia, że tam Henry'ego czasem się używa do mobilizacji, ale jeśli to by była tylko kwestia pola, i miałbym wybrać albo jedno, albo drugie, to dzisiaj zdecydowanie wybrałbym ataki dystansowe. Bo mimo, że nie zawsze mogę ich używać i mimo, że tutaj są pewne warunki, te wszystkie minusy, o których mówiłem wcześniej, to posiadanie marszu, który robi tylko i wyłącznie pozytywne raporty, a niekiedy robi bardzo dobre raporty, jest naprawdę spoko. A powiem wam, że jak się ma wymaksowanych tych dowódców, no to wtedy dopiero jest kurczę zabawa i wtedy naprawdę widać, że każda umiejętność gdzieś tam troszeczkę daje nam te wyniki jeszcze lepsze, a im więcej będziemy zadawali obrażeń, tym naprawdę robi się coraz ciekawiej i robi się coraz fajniej w ogóle dla tego naszego marszu. Kolejny punkt może się Wam wydawać śmieszny, no bo przed chwilą mówiłem o tym, że jest wysoki próg wejścia, jeśli chodzi o te ataki dystansowe, a teraz powiem tak jakby coś zupełnie odwrotnego. Mam nadzieję, że mnie w tym zrozumiecie. Chodzi mi tutaj o to, że jeżeli chcecie używać tych ataków, to zobaczcie, że wcale nie musicie mieć jakiejś ekstremalnie dużej ilości tych złotych rzeźb. Czyli jak już wejdziecie w ten dosyć wysoki próg wejścia, to później już nie jest wcale tak źle. No bo jeżeli sobie policzymy, ile ja zainwestowałem złotych rzeźb i już jestem zadowolony z tego marszu, to zobaczcie, Małgorzata 190, a tak naprawdę niecałe 190, bo tutaj Małgorzatę można też zdobyć. Kiedyś można ją było zdobyć w wydarzeniu,
Dodatkowo ona jest też w tawernie, więc niekiedy jakaś tam jedna główka gdzieś wejdzie. Szkoda, że nie ma ich w tych daily special, bo to by było naprawdę dosyć dużym plusem i bardzo, bardzo bym chciał, żeby więcej gdzieś tam się pojawiała ta Małgorzata, tym bardziej, że ja będę ją maksował i będę teraz w nią dosyć dużo inwestował. No ale dobra, to tutaj mamy 190, a tutaj Cordoba wydaje mi się, że tutaj zainwestowałem w niego 360. Jak sobie o tym pomyślimy, to zobaczcie, no to w sumie to jest 450 złotych rzeźb, jakichś tam zdobytych, już nieważne jak, żeby mieć marsz, z którego ja już jestem zadowolony. No to powiem wam, że spoko. Powiedziałem wam, że jestem bardziej zadowolony niż z marszu wymaksowanego Henry'ego Inebu. Ja wiem, że Henry Inebu to już nie jest meta, ale to jednak, kurczę, jest 1380 złotych rzeźb, przepraszam, chyba źle powiedziałem, ale tak czy inaczej bardzo dużo złotych rzeźb, które zainwestowałem w tamten marsz, a ten jest już teraz, no dla mnie jest po prostu lepszy. Także ta inwestycja później już się, jak na początku w to wejdziemy, musimy rzeczywiście zainwestować, ale później, jak widzicie, nawet nie takimi wymaksowanymi marszami, a sprytną grą można sobie poradzić. Oczywiście to jest tak samo prawda dla innych marszy w polu. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie możemy grać wymaksowanymi dowódcami, bo przecież ja sam czasem, ostatnio miałem taki odcinek tych dowódców 5-5-1-5 albo 5-5-1-1, że można takich dowódców też używać i absolutnie jest to prawda i możemy też trochę mniej zainwestować i mieć dosyć dobry marsz i to jest też prawda w polu. Ale fajnie, że to jest prawda dla tych inżynieryjnych, że to nie jest tak, że wiecie, albo masz wymaksowanych, albo w ogóle nie używaj, nie tykaj się tego. Nie, myślę, że na takim poziomie 5-5-1-1 jeden i drugi dowódca już są w miarę spoko. Cordoba ma też fajną, chciałem tą jego ostatnią umiejętność, dzięki temu dostajemy jakby mniej obrażeń, kiedy atakujemy dystansowo, a teraz dodatkowo będę jeszcze robił więcej Małgorzaty, no bo podobają mi się też te jej umiejętności, chciałbym ją mieć wymaksowaną, myślę, że to też trochę jeszcze doda i trochę jeszcze może będą lepsze te raporty od tych, które miałem do tej pory. Kolejny plus to jest element strategiczno-psychologiczny, bym powiedział. O co mi tutaj dokładnie chodzi? Chodzi mi o to, że zobaczcie, jeżeli ja sobie ustawię tutaj tą moją wieżyczkę, powiedzmy, że rywale gdzieś tutaj biegali bardzo blisko, ale nie tak, że nie wiem, tutaj są jakieś jeszcze inne marsze. Ja często ustawiam tą wieżyczkę i zaczynam strzelać. Tak jakbym na przykład tutaj zaczął strzelać teraz do tego marszu, to są nasi sojusznicy, więc oczywiście nie będę tego robił, ale mógłbym do niego strzelać. W momencie, kiedy ja do niego strzelam, on się bardzo często przesunie. On się przesunie, to ja się przesuwam trochę do przodu, to on trochę do tyłu. I niekiedy nawet tych marszy wroga jest dosyć dużo. Jeżeli moja wieżyczka będzie otoczona, co ja bardzo często robię, czyli zobaczcie, mam wieżyczkę, ale obok niej ustawiam swoje 4 marsze, żeby trochę odstraszyć pojedynczych graczy, że wiecie, no jakby była sama wieżyczka, to oni ją atakują. Ale jak wokół niej są 4 moje marsze, to już się każdy zastanawia, czy to się rzeczywiście opłaca. Tym bardziej, że ja mogę później moimi 4 marszami zaatakować taki jeden marsz, który mnie atakuje, a w międzyczasie Małgorzatą się wycofać. I to też robiłem bardzo często i to też mi przynosiło bardzo dobre numery. Oczywiście nie na raportach z Małgorzaty, tylko na raportach z innych moich marszy i to jest całkiem niezłe. Wiele sytuacji jest takich, że ustawiam Małgorzatę przy moim mieście i mogę po prostu z miasta wyskoczyć tymi moimi jednostkami, co też gdzieś tam wam pokażę w międzyczasie na tym filmiku, albo już to zobaczyliście, jak to wszystko wyglądało. Także naprawdę wydaje mi się, że pod tym względem to jest bardzo super, tak? W sensie takim, że jeżeli rywal się tym nie przejmuje, no to po prostu strzelacie w niego i robicie super raporty, ale czasem jest tak, że ucieka od was, no ale to też jest plus, bo jeżeli ja bym tych wieżyczek, na przykład wiecie, my mamy jedną w zasadzie moją wieżyczkę, ale gdybym miał tych wieżyczek 10, 20 ustawionych bardzo blisko, to one naprawdę są w stanie, kurczę, zrobić mocną krzywdę. Szkoda, że nie mamy takiej opcji. Myślę, że nigdy nie widziałem w Rise of Kingdoms tak, żeby tych wieżyczek było bardzo dużo użytych naraz i żeby w ten sposób użyć tego właśnie jako metodę przesuwania wroga. Oczywiście byłaby tutaj też potrzeba, żeby były inne marsze, ale same te ataki dystansowe naprawdę są taką blokadą dla niektórych, tak? Ja widzę bardzo często, że jest gdzieś moja wieżyczka użyta i oni by podeszli, wiecie, skakaliby przy miastach, by gdzieś tam bejtowali i tak dalej. Teraz tego nie robią, szczególnie jeżeli to jest marsz z T4. Wiecie, często tak jest, że ktoś tam z Belisariuszem biegnie i zaczepia ten nasz marsz, później ucieka, stara się wciągnąć do obcego bola. Jeżeli ja mam ustawioną wieżyczkę, to oni tego po prostu nie robią. Bo jeżeli on wejdzie trochę bliżej nas, to zaczyna się bang, 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 ja już w niego strzelam. No i wtedy
się wycofuje. Także myślę, że to też jest plus. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, czy, ktoś wpadnie na pomysł, żeby tych i czy to w ogóle jest na tyle dobre, żeby używać ataków dystansowych w Arce Ozyrysa, jak jest teraz Liga Ozyrysa. Nie wiem, czy jest jakaś taka drużyna, która miałaby tyle dobrych, no wiadomo, 960. Myślę, że niektórzy są tacy, którzy mogliby w to zainwestować, ale jestem bardzo ciekawy, czy to rzeczywiście odniosłoby sukces. Wiecie, bo w Arce Ozyrysa bardzo często jak jest walka na środku, to ona jest bardzo blisko, są te marsze siebie i tam jest szansa, żeby przez te dosłownie, no, parę minut cały czas strzelać, a wiecie, nie ma szans, żeby z jednej strony na drugą ktoś przeszedł, więc tutaj jest bardzo, ale to bardzo dobrze. I dodajmy do tego, że Małgorzata ma dosyć mocny ten debuff, który ona jest w stanie założyć. Ja nie jestem w stanie jeszcze z niego w 100% skorzystać, ale to jest właśnie to. Zobaczcie, tutaj mamy redukcję obrony o 40%, to jest naprawdę mocne, ale oprócz tego mamy też redukcję szybkości marszu o 30%, co też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o Arkę Ozyrysa. Więc zobaczę, jestem bardzo ciekawy, czy ktoś się zdecyduje taką naprawdę armię tych jednostek oblężniczych strzelających użyć i właśnie uważam, że Małgorzata i Kordoba to jest naprawdę najlepsze wyjście, bo Małgorzata ma bardzo fajne te debuffy, a Kordoba ma te obrażenia obszarowe, które też są naprawdę bardzo fajne. Także pod tym względem jestem ciekawy, czy to będzie używane jakoś tam strategicznie, czy może zacznie się od Arki Ozyrysa, czy może to będzie czasem używane też w innych trybach gry, no i czy finalnie będzie też używane tak na poważnie w KVK. No to byłoby naprawdę coś ciekawego. No i ostatni plus, zachowamy tutaj taką sytuację, żeby było 4-4, jeśli chodzi o te plusy i minusy. Może nie tak bardzo związane z grą, ale na przykład dla mnie osobiście znowu bardzo ważne, to jest, że ta gra, kiedy macie tą opcję, staje się o wiele bardziej kolorowa. Nie wiem, czy wy tak macie, wiecie, ja już tą grę gram bardzo długo i czasem tak mam, że na tej wojnie sobie myślę, a dobra, cały czas to samo, nie? Do przodu, do tyłu, tymi marszami, leczenie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy różne KVK, różne rodzaje wojny, różne scenariusze KVK, to jest wszystko super, ale czasem jak już jestem w tej wojnie w środku i szczególnie jeżeli ona trwa trochę dłużej i jest to parę dni, to mam już coś takiego, a dobra, kolejny raz, już tak mi się czasem, szczerze powiedziawszy, nie chce jakoś bardzo długo powtarzać jednych i tych samych czynności. Jeżeli będziecie mieli jednostki oblężnicze, jeżeli będziecie mieli atak dystansowy, to to będzie na pewno jakieś tam dla was odświeżenie, bo nagle będziecie mieli coś, co jest zupełnie inne od tego, do czego jesteście przyzwyczajeni. Tutaj na pewno też trzeba będzie się nauczyć. Ja uważam, że pierwszego dnia wojny dużo gorzej radziłem sobie tymi jednostkami dystansowymi niż drugiego. Tutaj też kwestia tego, że byłem trochę za bardzo jakby nagrzany na to, żeby ich używać i używałem ich w sytuacjach, w których szczerze nie powinienem ich używać. I teraz już na przykład wiem, że są takie sytuacje, które po prostu nie wychodzę wtedy moimi jednostkami oblężniczymi, nie wychodzę na atak dystansowy, ale są takie sytuacje i jest ich naprawdę bardzo dużo, ja przynajmniej miałem bardzo dużo na tym KVK, że one się naprawdę przydają, że ustawianie tej wieżyczki jest bardzo dużym plusem i często się zdarza, że naprawdę robią dobre raporty. My byliśmy dosyć dużo w defensywie, jeśli chodzi o nasze królestwo, więc głównie używałem wtedy, kiedy się broniliśmy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest lepiej wtedy, kiedy się bronimy, czy lepiej wtedy, kiedy atakujemy, ale myślę, że przy obu sytuacjach i będzie jakaś możliwość, żeby używać tych ataków dystansowych, tylko tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie nie używać ich w sytuacjach, kiedy to nie jest dobre. Na pewno też nie jest dobre używać ataków dystansowych, kiedy są miasta blisko wrogie, no bo wiadomo, wtedy ktoś tylko z wrogiego miasta wam wskoczy na was i bach, was zniszczy, tak? Więc tutaj musimy mieć dosyć duży odstęp, ale w takich sytuacjach, kiedy ten front jest i jest jakiś taki murder ball i gdzieś tam możemy się przytulić do naszych innych marszy, a my będziemy tylko i wyłącznie strzelać, to myślę, że to jest i tak dalej spoko. No ale wracając do tego, co mówiłem w tym plusie, to jest to, że naprawdę to jest fajne, bo macie takie wrażenie, o dobra, a ja sobie tutaj strzelam, a inni nie są w stanie w ogóle nikogo zaatakować, bo taka jest na przykład sytuacja, a ja sobie tutaj pyk, kogoś strzelam. Fajnie jest patrzeć na te raporty, jak to wszystko wygląda, jak to się zmienia. Dla mnie osobiście granie Siege'em to była naprawdę niesamowita frajda i fajne coś takiego, właśnie coś innego, tak? Ja już jestem bardzo przyzwyczajony do wszystkich innych rzeczy, może nie do wszystkich, ale do większości bym powiedział, a to było dla mnie coś takiego naprawdę odświeżającego i fajnego.
No i co? Główne moje plusy i minusy mamy zrobione i w tym przydługim filmie przyszedł jeszcze czas na podsumowanie. Moje podsumowanie jest takie, że ja naprawdę bardzo, ale to bardzo jestem zadowolony, że postanowiłem w te jednostki i w tych dowódców zainwestować. Chyba głównie dlatego z tym plusem, który mówiłem na samym końcu, że jest to dla mnie coś takiego odświeżającego. Że naprawdę to czuję, że tak byłem zainteresowany, jak oni sobie będą radzić. Taka to była dla mnie frajda z ustawiania tego, kombinowania, i nawet samo robienie tego, tych dowódców, wiecie, tych umiejętności, robienie znowu ekwipunku gdzieś tam od podstaw, to było wszystko fajne przez ostatnie miesiące, kiedy w nich inwestowałem i to się moim zdaniem też spłaciło, jeśli chodzi o wojnę w KVK. Jeśli chodzi o raporty i to, jakie zrobili numery dla mnie, jednostki dystansowe, to myślę, że to mi się spokojnie wróciło i myślę, że gdzieś tam będę dalej używał tych jednostek oblężniczych. Do tego stopnia, że jeżeli zobaczcie, pokażę wam moją teraz jak zrobiłem sobie technologię. Zwykle wiecie, tylko łucznica, a później odblokowuję tak, żeby mieć tam tańsze leczenie i tak dalej. A teraz zrobiłem co? Zrobiłem tutaj tą umiejętność, którą zawsze przeklinałem na nią, że w ogóle ją muszę robić. To teraz bardzo chętnie ulepszone pociski robię, po to właśnie, żeby jeszcze mocniej uderzać moimi atakami dystansowymi. Ba, ja teraz myślę, że tutaj może być bardzo ciężko w tym naszym KVK i sobie tak pomyślałem, że od pewnego momentu praktycznie zacznę grać dystansowo i to będzie jakby główny mój pomysł na grę, bo chcę tutaj trochę też oszczędzić surowców, ale też jest to kwestia tego, że naprawdę to mi daje jakąś tam największą frajdę, większą niż atakowanie tymi innymi dowódcami. Nawet fantastyczne raporty, które robił mój Zygę i Herman, nie były tak ekscytujące dla mnie, jak właśnie ten atak dystansowy. Także szczerze, dla mnie mi się to wszystko bardzo podobało, ale to, co też mówiłem, trzeba tutaj uważać, bo to nie będzie na pewno dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie lubi rozkminiać, jeżeli ktoś nie lubi tam uważać na to, gdzie swój marsz postawi i tak dalej, to raczej to nie będzie nic dla niego. Dla początkujących też bym tego nie polecał. Wydaje mi się, że też w wielu sytuacjach trzeba pamiętać o tym, że te ataki dystansowe po prostu będą słabe i możecie mieć takie KVK, że że po prostu całe KVK minie i w sumie nie będzie to dobra opcja. Ja akurat miałem szczęście, czy nie wiem, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło, ale u mnie w KVK te ataki dystansowe były spoko i myślę, że to też jest może jakaś tam w miarę. Zobaczymy, czy to będzie przyszłość. Ja nie uważam, że to jest nowa meta w Rise of Kingdoms, broń Boże, ale uważam, że to jest naprawdę taki może być fajny dodatek, że to może być ciekawa sprawa, to może być naprawdę ciekawe do używania i sobie tak pomyślałem, że gdyby w królestwie takim małym jak my było, wiecie, 20 takich wieżyczek, choćby na tym poziomie, który ja mam, to robilibyśmy naprawdę krzywdę. To rywale, my byśmy mogli tylko przesuwać sobie te swoje wieżyczki, rywale naprawdę mieliby zagwozdkę. Jeszcze gdybyśmy mieli właśnie takie jednostki, że wiecie, że pole się przesuwa tak, nie wiem, metr od tych naszych wieżyczek, a my tylko wieżyczkami jedziemy do przodu, do przodu, do przodu, to naprawdę uważam, że to jest jakaś tam opcja, to jest jakiś pomysł w ogóle na grę. Wątpię, że kiedykolwiek w Rise of Kingdoms zobaczymy coś takiego, że ktoś w ten sposób będzie grał, ale na pewno jest to ciekawie. Także ja, szczerze powiedziawszy, jestem bardzo zadowolony, jestem wielkim entuzjastą ataków dystansowych, co w ogóle mi się niemalże nie mieści w głowie. I chciałbym powiedzieć tyle, że nie dajcie się też zmylić osobom, które mówią bardzo dużo o tym, jak beznadziejny, fatalny i nic nie dający są ci dowódcy i te ataki, a nigdy tego samodzielnie nie używali. Ja się naprawdę starałem wstrzymać z opiniami do momentu, kiedy sam będę mógł użyć tych jednostek. To znaczy wcześniej mówiłem o tym, wiadomo, są wcześniejsze filmy, niektóre zdania, które wypowiedziałem o atakach dystansowych się naprawdę źle zestarzały i ja sobie z tego zdaję sprawę, ale teraz tak sobie myślę, że wiele osób nadal, mimo że już wydaje mi się, że dużo się zmieniło i osoby zaczęły rzeczywiście z tego korzystać, a ja najbardziej zawsze narzekałem na ten właśnie wysoki próg wejścia, że tylko dowódcy legendarni i tak dalej. No ale nieważne. Wracając do tego, co mówiłem, uważam, że to jest naprawdę coś fajnego, że to na pewno jest coś takiego, co może być fajne i jeżeli ktoś tego nie ma, nigdy nie używał, a się wypowiada i to się wypowiada tak bardzo mocno krytycznie, ja bym to jednak wziął w dosyć duży nawias, bo jeżeli ktoś te jednostki ma wymaksowanych dowódców i twierdzi, że dobra, to jest beznadziejne, bo mi się tam nie przydaje i ze względu na te minusy, które ma, po prostu uważa, że to są rzeźby, które ktoś wyrzucił w błoto, okej, jestem w stanie to przyjąć, wie, spróbował, też
nigdy nie sugerujcie się opinią jednej osoby, tak samo jak moją opinią tutaj nie sugerujcie się, tylko popytajcie, pokombinujcie. Jest naprawdę tych osób, które w jednostki dystansowe zaczęły inwestować dosyć dużo. Wydaje mi się, że już prawie na każdym królestwie ktoś tam coś kombinuje i warto z tymi osobami zagadać, warto pomyśleć, jak to wygląda, jakie są ich przemyślenia na ten temat i wtedy samemu podjąć decyzję. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł w tej decyzji, albo może w jakiejś przyszłości tam Wam pomoże. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać, czy teraz jesteście bardziej zainteresowani tymi atakami dystansowymi, czy mniej, albo czy nadal macie takie podejście, nie, absolutnie to się nie opłaca, czy może gdzieś tam jakaś taka iskierka się w waszej głowie zapaliła, że może kurczę, a nie wiadomo, może, a nuż spróbujemy, a może to jest jednak coś ciekawego. No jestem ciekawy. Wielkie dzięki za oglądanie. No i cóż, i to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, trzymajcie się. Cześć.